Czy tylko ja ostatnio jestem niezorganizowana, czuję ciągłe zmęczenie, nie umiem się za nic zabrać, nie trzymam się swoich rutyn? Jeśli wy też się tak czujecie, to jesteście w idealnym miejscu, bo dzisiaj będziemy się stawać lepszą wersją siebie. Hej, z tej strony Anastazja, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak już mogliście usłyszeć, ja ostatnio mam problem z produktywnością. Co rano, nieważne o której godzinie wstanę, czuję się zmęczona, nie mam po prostu na nic siły. Nawet już czasami nie planuję dni albo nie odhaczam nic z mojej listy rzeczy do zrobienia. Wydaje mi się, że to przez te matury, bo przez wiele miesięcy byłam w ogromnym stresie. Przez natłok nauki też nie zawsze mogłam się trzymać swoich rutyn, więc teraz trzeba powoli do tego powrócić. A żeby dobrze rozpocząć ten reset, to zaczniemy od zaplanowania tego dnia i ja to zrobię na swoim komputerze, także siadamy do biurka. Właśnie usiadłam do biurka, żeby sobie zaplanować ten dzień, otworzyłam przeglądarkę i już po prostu czuję się tym wszystkim przytłoczona, bo po prostu mam tutaj mnóstwo otwartych zakładek z poprzednich dni. Nie umiem się tutaj w ogóle odnaleźć, niby mam internet, a nic się nie chce ładować i ja po prostu nienawidzę, jak już z samego rana takie coś mi psuje dzień. Ale na szczęście z pomocą przychodzi Opera Air. Zobaczcie tylko, jak tutaj jest przejrzyście i estetycznie. Do wyboru są różne tapety, które są spokojne i nie rozpraszają w czasie pracy i przede wszystkim też zmieniają się między trybem ciemnym a jasnym, więc to jest świetne rozwiązanie, gdy musicie pracować na przykład wieczorem, bo ja zawsze mam ten problem, że jak pracuję na jakiejś innej przeglądarce, to jest tam tak jasno, że po prostu mnie już bolą oczy. Co więcej, wszystkie reklamy są wyłączone, więc nic wam nie będzie tutaj przeszkadzać w pracy. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak wchodziłam na Pinteresta, to po prostu miałam mnóstwo reklam, a teraz jak wchodzę przez Opera Air, to nie ma ani jednej, więc teraz mogę sobie na spokojnie przeglądać Pinteresta bez żadnych reklam. Również w czasie przeglądania stron możecie w każdej chwili, bez włączania kolejnej zbędnej karty, uruchomić sobie z boku asystenta AI, który wam pomoże. Macie go tak naprawdę pod ręką przez cały czas i nie musicie uruchamiać kolejnej karty, która wam tutaj po prostu tylko wszystko zaburzy. Włączyłam sobie jeszcze w tle uspokajające dźwięki i w końcu mogę planować bez chaosu. Więc jeśli chcecie, tak jak ja, korzystać z internetu szybciej, w większym skupieniu i bez rozpraszaczy, to możecie za darmo pobrać Opera Air, a link znajdziecie w opisie. No także ja, słuchajcie, teraz szybko zaplanuję sobie, co tak mniej więcej mam do zrobienia na dzisiaj i idziemy zrobić sobie śniadanie, bo już jestem naprawdę głodna. Jestem już w kuchni i w końcu bierzemy się za robienie śniadania, bo jest już dosyć późno, a ja jestem naprawdę głodna. A na dzisiaj wymyśliłam coś naprawdę tak pysznego, że już nie mogłam się doczekać, aż to zrobię. A będą to czekoladowe naleśniki z twarożkiem cytrynowym i frużeliną borówkową. Jak ja o tym wczoraj pomyślałam, to po prostu stwierdziłam, że muszę to dzisiaj zrobić, także bierzemy się za gotowanie. Śniadanie zjedzone, journaling też już zrobiony, więc teraz pora na trening. Jak widzicie, już się przebrałam, mam pod spodem mój ulubiony różowy set do ćwiczeń, a dzisiaj skupiam się na górnych partiach ciała, czyli na rękach, plecach i na brzuchu i pójdę chyba też sobie na bieżnię, bo to jest moja ulubiona aktywność fizyczna. Niestety ostatnio pogoda nie dopisuje, cały czas jest zimno, pada deszcz, więc w takie dni właśnie doceniam to, że mam bieżnię i mogę zrobić te swoje 10 000 kroków, ale wiadomo, nic nie zastąpi takich spacerów na świeżym powietrzu, więc na pewno jak dzisiaj będzie okazja i jak wieczorem nie będzie padać, to pójdę sobie na spacer, bo naprawdę już tego ostatnio mi brakuje. No ale teraz bierzemy się za robienie treningu. Hold up, I'm moving too fast. How did I get so attached?
I'm trying to see you where you at, and you wanna mess. 'Cause I Mamy prawie 16, ja jestem już po treningu i zajął mi on 2 godziny, ale naprawdę nie wiem kiedy ten czas zleciał, tak mi się dobrze ćwiczyło dzisiaj. Oczywiście później się trochę odświeżyłam, przebrałam, zjadłam też sobie pyszny, zdrowy, wysokobiałkowy obiad i teraz biorę się za sprzątanie pokoju. Ja tutaj w sumie nie mam takiego dużego bałaganu, bo sprzątałam w sobotę, ale muszę zrobić porządek na pewno w szafce z książkami i zeszytami, bo tam po prostu nic już się nie mieści, a te zeszyty mi się już po prostu nie przydadzą, więc zrobię tutaj w tej szafce miejsce na coś innego. I tam w kącie też stoi jeszcze mój plecak od jakichś 3 tygodni, więc też będę musiała go rozpakować i schować do szafy, bo już mi się na razie nie przyda. A później jeszcze odpiszę na maile, bo tam widziałam, że jakieś mi poprzychodziły. I zobaczę, jak jeszcze będę miała czas, to sobie poczytam książkę. I muszę jeszcze zobaczyć, co ja mam tam na mojej liście rzeczy do zrobienia na dzisiaj. Tak, breakfast już miałam, journaling też, workout też. Na bieżni biegałam. No i jeszcze mi zostało właśnie przeczytać książkę i pójść na spacer. Nie wiem jak wyjdzie z tym spacerem, bo na razie nie pada, tylko są chmury. Zobaczę też ile będę miała czasu i no właśnie czy nie będzie padało, bo na pewno mój tata będzie szedł wieczorem z naszym pieskiem, także może się dołączę. A teraz już tutaj się nie rozgaduję, tylko biorę się za sprzątanie pokoju. Słuchajcie, jestem właśnie w trakcie sprzątania mojej szafki z książkami i zobaczcie, co ja znalazłam. Moją całą kolekcję książek pewnego razu w Nibelandii. I tutaj nie ma wszystkich części, które ja posiadam, bo reszta jest w naszej domowej bibliotece, ale ja niektóre mam nawet po 2. Ja nie wiem, jak to się stało, ale powiedzcie, że nie tylko ja byłam od tego kiedyś uzależniona i ja po prostu pamiętam, jak jeździliśmy na wakacje do Chorwacji. Ja to cały czas czytałam w łóżku wieczorem czy na plaży. Ja nawet napisałam własną książkę inspirowaną tą serią, ale lepiej wam jej nie będę czytać. A miałam chyba wtedy jakoś 8-9 lat, jakoś tak, więc dajcie znać, czy wy też to kiedyś czytaliście. Tam są jeszcze jakieś inne książki, ale ja ich nie będę na pewno wynosić, stąd niech one tam sobie zostaną. W ogóle zauważyłam, że zostało mi dużo pustych zeszytów, ale zostawię je sobie, bo przydadzą mi się może na studia. Książki chyba będę sprzedawać. Na pewno ich nie będę wyrzucać, po prostu szkoda. Może ktoś odkupi, może komuś się przydadzą. Pamiętam, jak ktoś w tamtym roku właśnie chciał z biologii. Ja jeszcze wtedy nie chciałam oddać, bo musiałam się z niej uczyć na maturę. Także no zostawiłam sobie i mam tutaj teraz pełno książek. Także zobaczę jeszcze, co z nimi zrobię i ja w ogóle tam na górze. Kiedyś na pewno wam pokazywałam chyba na TikToku, co tam się znajduje, ale tam jest między innymi biurko stare i tam w szafce jest pełno zeszytów. Także to nie jest tutaj jedyna szafka z zeszytami. Ja tam po prostu nie chcę zaglądać na razie. Może w jakiś inny dzień będę miała więcej siły, żeby tam pójść i zrobić porządek, bo no po prostu teraz nie chcę. Także tutaj nie gadam, tylko idę sprzątać dalej. Odpisywałam już na maile i wyszłam sobie na Notion, bo pomyślałam, że skoro już stajemy się tą lepszą wersją siebie, to wyznaczę sobie zadania na każdy dzień w tym tygodniu. Mam nadzieję, że to mi jakoś pomoże powrócić do mojej rutyny, zwłaszcza tej porannej i wieczornej, bo ja nie wiem, co się dzieje, ale ja w sobotę na przykład wstałam o 9, w niedzielę nagle o 6 i chodzę spać też zdecydowanie za późno. Raz idę się już umyć o 8, raz o 10, kładę się spać o 12, po prostu wszystko jest w takim chaosie. Chciałabym powrócić do mojej rutyny, bo wtedy jednak czułam się najlepiej. Ja właśnie jestem osobą, która musi mieć zawsze wszystko zorganizowane, zaplanowane, bo inaczej nie umiem żyć. I na przykład jutro w ogóle mam w planach jechać z moimi przyjaciółkami na taki shopping day, więc sobie fajnie spędzimy czas, ale również na ten dzień wyznaczyłam sobie, żeby nie używać telefonu po 21. Mam z tym ostatnio naprawdę ogromny problem i przez to też właśnie nie mogę zasnąć, bo jak używam telefonu do późnych godzin, to potem mój mózg nie może się uspokoić i wyciszyć.
odpocząć i chciałabym też zrobić jogę przed snem. Za to na środę mam dosyć sporo zadań, bo rano chcę zrobić sobie masaż głaszą, chcę unikać też cukru. Chciałabym wypić tak przynajmniej 1,5 litra wody. Też ostatnio właśnie mam tak, że albo jednego dnia piję 2 litry, nagle drugiego zapominam i piję jakieś 500 ml, więc też muszę się tego pilnować. Na pewno chciałabym zrobić trening brzucha, pobiegać sobie na bieżni i oczywiście porozciągać się. Muszę zadbać o to rozciąganie, bo ciągle zapominam. Jeśli chodzi o czwartek, to chcę zrobić trening całego ciała, poczytać sobie książkę, nauczyć się nowej piosenki na keyboardzie. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio na nim grałam, ale jakoś tak ostatnio poczułam taką chęć i potrzebę, że muszę do tego wrócić. Muszę też nagrać jeden filmik do współpracy i wieczorem znowu chciałabym się też porozciągać. I na piątek na razie nie mam żadnych zadań, bo w ten dzień rano wyjeżdżam z moimi rodzicami do Warszawy na weekend. Już naprawdę nie mogę się doczekać. A ja słuchajcie, teraz jadę z moją mamą na zakupy spożywcze, bo jak już się stajemy tą lepszą wersją siebie, to warto zadbać o zdrowe jedzenie w lodówce. No także teraz jedziemy i później może jak się nie rozpada, bo znowu przyszły jakieś ciemne chmury, to pójdziemy sobie na spacer. I met you last December, well I think it was. Your arm around my shoulder with no care at all. You stayed cool, calm, collected, just playing dumb. Who'd have thought? Yeah, you were so cool, so different. Yeah, I bet you were bending over backwards just to say a word. And you think you're funny now, but they never learn what it cost. And I've been searching, waiting for the right time. You left early, something about your brother's flight. I just wanna tell you what's on my mind. Słuchajcie, taka mała rada. Jak już Wam się skończył krem, to rozetnijcie go sobie tak jak ja to zrobiłam, bo tam jest jeszcze pełno kremu. Ja tego nie mam zamiaru wyrzucać, tylko po prostu będę wygrzebywać. Trzeba oszczędzać. Patrzcie, ile tam jeszcze kremu da się znaleźć. You see this? They say sometimes human nature. Jestem już gotowa do spania, ale jeszcze zanim zasnę, to poczytam sobie książkę, bo mam to jeszcze na mojej liście rzeczy do zrobienia. I wcześniej, jak widzieliście, byłam jeszcze na zakupach. Kupiłam w sumie to, co zwykle, czyli jakieś serki wiejskie wysokobiałkowe, skyry, dużo owoców, warzywa, czekolada bez cukru. Właśnie w Biedronce jest bardzo dobra czekolada bez cukru. Jest biała z kokosem i migdałami, mleczna z migdałami i gorzka z migdałami. Moja ulubiona to chyba ta gorzka, bo ja naprawdę bardzo często dodaję sobie czekoladę do moich owsianek, a tak szczerze w ogóle nie czuję, że ona jest bez cukru. Także polecam Wam, jeśli szukacie jakiejś, i ona jest chyba z firmy Meltia, tak mi się wydaje. No i później jak wróciłam do domu, to poszłam jeszcze z moim tatą i z naszym pieskiem Józiem na spacer. Było naprawdę przecudownie. Był piękny zachód słońca. No i ogólnie tak przyjemnie sobie spędziłam ten wieczór. Zrobiłam też swoją pielęgnację, umyłam włosy. Na szczęście mi już wyschły, bo ja nienawidzę chodzić z mokrymi włosami spać. W ogóle nie powinno się chodzić spać w mokrych włosach. Także zawsze dbam o to, żeby mieć je już prawie suche, jak idę do łóżka. No, także ja się zaraz kładę, poczytam sobie książkę i później idę spać, bo jest już 10, a ja powiem Wam szczerze, że jestem już naprawdę dzisiaj zmęczona i po prostu mi się oczy same zamykają. Także nie wiem, ile dam rady przeczytać, ale zobaczymy.